Niedawno zaskoczyło mnie, że motyw cytrynek jest teraz bardzo modny i na fali tej mody zrobiłam herbaciarkę, a teraz chustecznik do kompletu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Herbaciarka, o której wspominałam, wyszła mi tak. A chustecznik, skoro do kompletu, to będzie podobny do herbaciarki, ale nie identyczny, bo zamiast użyć tej ślicznej serwetki w kratkę, pomyślałam, że zrobię paski. Serwetka śliczna i żeby przyklejona była idealnie, tutaj także zastosowałam przyklejanie bezzmarszczkowe. Bo gdy do przylepienia są małe elementy, jak jedna cytrynka albo listki, to przyklejanie bezzmarszczkowe nie ma sensu, szkoda roboty. Ale gdy chcę przykleić taką dużą powierzchnię, to wystarczy klej do dekupaż, karta kredytowa oraz koszulka do dokumentów i elegancko przykleja się prawie samo. W poprzednim filmie, tym o herbaciarce, podrzuciłam Wam kilka dobrych rad, jeżeli chodzi o ten sposób przyklejania. Nie będę się powtarzała, pooglądajcie, posłuchajcie w tamtym filmie. Tutaj tylko Wam powiem, który z elementów tego bezzmarszczkowego przyklejania jest dla mnie najbardziej stresujący. A tym momentem jest przykładanie serwetki do powierzchni posmarowanej klejem. Najlepiej, żeby wyszło za pierwszym razem, bo gdy przyłożę, a okaże się krzywo, to nie zawsze jest możliwość, żeby ją jeszcze podnieść i nieco przemieścić. Nie ma się co oszukiwać, zdarzały mi się już takie wpadki, gdy przykładałam serwetkę i patrzyłam, że jest na tyle krzywo, że nie mogę tego zaakceptować, a podnieść serwetki się już nie da, bo namogła klejem. Wtedy całość zmywałam, no i zaczynałam od początku. Powierzchnię smarowałam klejem, przykładałam serwetkę, no i już jakoś leciało z górki. Ale żeby jeszcze podsumować, przyklejanie bezzmarszczkowe wygląda następująco. Powierzchnię smarujemy klejem, przykładamy serwetkę, na to dajemy koszulkę do dokumentów, wszystko dokładnie wygładzamy kartą kredytową, natychmiast ściągamy koszulkę i natychmiast wszystko pokrywamy cienką warstwą kleju. Czekamy aż wyschnie, gotowe. Oczywiście warto potem taką przyklejoną serwetkę polakierować. W poprzednim filmie, czyli tym z herbaciarką, przykleiłam serwetkę w kratkę, a tutaj pomyślałam, że zrobię paski. Technika robienia pasków oczywiście jest dowolna. Można namalować od ręki, ale można też przykleić, tak jak ja, taśmę malarską. Na początku widzieliście takie ozdobne kółeczka na powierzchniach, które są ozdobione paskami. No i na te kółeczka najpierw nałożyłam białą farbę, a teraz przyklejam cytrynki, ale już w tradycyjny sposób, bo takich małych wzorów nie ma sensu przyklejać bezzmarszczkowo. Tutaj żadne zmarszczki się nie robią, a nawet jeżeli to ich nie widać. I właściwie chustecznik można by uznać za gotowe, a ja lubię chlepanie, cieniowanie, więc dajcie mi jeszcze chwilę, żeby to wszystko mocno postarzyć. Nie pokazuję dokładnie, jak cieniuję, bo zrobiłam dla Was specjalne filmy na ten temat, więc potrzebny jest skośny pędzel, dobra farba akrylowa, no i troszkę wprawy, ale nawet jak zrobicie to niezbyt ładnie i niezbyt dokładnie, to i tak cieniowanie zawsze robi robotę. Drugi element, który chyba jest troszkę niedoceniany, a zazwyczaj pięknie wygląda, to jest chlapanie. Dlaczego niedoceniany? Bo zazwyczaj chlapanie naprawdę dobrze wygląda, gdy jest zrobione więcej niż jednym kolorem. Trzeba się chwilę przyjrzeć. Jeżeli chlapanie Wam bardzo się podoba u kogoś, to zacznijcie się przyglądać, że zazwyczaj nie jest to tylko jeden kolor. Ktoś wziął czarny i pochlapał. Ktoś wziął biały i pochlapał. Zazwyczaj jest to miks kolorów, które świetnie pasują zarówno do siebie, jak i do całej pracy. Przy tym chusteczniku chlapałam kilkoma kolorami. Jasnym szarym, ciemnym szarym. Dodałam jeszcze białego, więc takim jaśniutkim. Potem to wszystko jeszcze wymieszałam z żółtym, a na koniec dałam jeszcze kropelkę zielonego. No to wracamy do kółeczek, bo można brzegi ozdobić na dwa różne sposoby i oba dobrze wyglądają. Jeden to oczywiście klasyczne cieniowanie, ale tutaj jest troszkę więcej pracy, ale w drugim kółeczku po prostu pędzelkiem pobrudziłam brzegi i uważam, że takie zwykłe pobrudzenie także robi robotę i jest bardzo fajne. A to jest lakier 3D, który bez żadnej większej pracy daje efekt 3D. On zostawia taką fajną grubość i nie rozlewa się po powierzchni. Zobaczcie, tak wygląda na mokro, a tak na sucho. A teraz wystarczy całą pracę skleić. Dodałam jeszcze ozdobne sznureczki, bo wydaje mi się, że wstążeczki do tej pracy nie będą pasowały. Ona zrobiła się przez to chlapanie i postarzanie za bardzo vintage.
Ale to ma być chustecznik ogrodowy, więc mam nadzieję, że się spodoba. I ostatecznie moja praca z bardzo modnymi cytrynkami prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. Tam są linki, wystarczy kliknąć, przeniesiecie się do naszego sklepu Inspirello, a tam jeżeli macie ochotę, to można wszystko kupić. Ciągle zastanawiam się, czy te cytrynki są aż takie modne, jak mi się wydaje. I jeżeli zrobiliście jakąś pracę z tym motywem, to proszę wrzućcie na naszą grupę na Facebooku. Oczywiście na naszą grupę Inspirello i przyjaciele. Z góry dziękuję za Wasze inspiracje. Do zobaczenia.